Miejsce, w którym jestem, jest przede wszystkim tak baśniowe, czarodziejskie, ale też takie magiczne. Chociaż wydaje mi się, że teraz tej magii jest najmniej w porównaniu na przykład do poranków czy wieczorów. I wydaje mi się, że na razie sklasyfikowałbym to miejsce od razu po maderskich szczytach Pico Arreiro i Pico Ruvio. Zatem witamy w Fanal, czyli w najstarszym wawrzynowym lesie na wyspie, jaką jest Madera. Dlaczego w sumie na Maderze są lasy wawrzynowe, lasy wawrzynolistne, czy także makaronezyjskie lasy? No to wam odpowiem. Chodzi o to, że Madera to wyspa. Niby należy do Europy, ale to tylko jest przynależność taka terytorialna. Trzeba pamiętać o tym, że dystans, jaki dzieli ją od Portugalii, jest praktycznie taki sam, jaki dzieli ją od Maroka, czyli od Afryki. No i na tej wyspie, w sumie tak samo jak i na archipelagu Azorów, nie było żadnego zlodowacenia, przez co te lasy po prostu nie uległy zniszczeniu, gdy lodowiec posuwał się na południe, a potem oczywiście się cofał. Z tego co kojarzę, to obecnie chyba 40 albo 60% wyspy jest porośnięta tymi lasami. To jest zdecydowanie mniej niż kiedyś. Stało się tak dlatego, ponieważ pierwsi osadnicy, którzy przybyli na Maderę, czym się mogli zajmować? Rolnictwem. A jak rolnictwem, to potrzebowali terenów pod uprawy. Co było oczywiście następstwem tego, że zaczęto wycinać lasy, a na ich miejscu rosły sobie przeróżnego rodzaju rośliny. I tutaj trzeba zaznaczyć, że największy procent tych lasów wawrzynowych wycięto czy wykarczowano na południowej stronie wyspy, bo po prostu ona sprzyjała najbardziej rolnictwu. Teren tam nie jest aż tak nachylony, a po drugie też jest i cieplej. No jak to południe, tak? Zawsze nam się bardziej kojarzy z tym, z jakimiś uprawami, z jakimiś owocami. No i w przypadku Madery również było tak samo. Tym bardziej, że północna strona Madery jest zdecydowanie chłodniejsza. Częściej występują niskie temperatury, no i też ukształtowanie terenu jest dosyć takie, powiedziałbym, górskie. I przede wszystkim wybrzeże kończy się dosyć wysokimi i ostrymi klifami. Jedyną zaletą, jaka mogłaby być przypisana do rolnictwa, które mogłoby powstać na północnej stronie Madery, byłoby to, że tam zdecydowanie więcej występuje opadów oraz też większość cieków wodnych spływa z tych potężnych masywów górskich właśnie na północną stronę. I stąd też, jak już wielokrotnie powiedziałem, powstały lewady, które transportują wodę spadającą na północną stronę wyspy i odprowadzają ją na południową stronę poprzez przeróżnego rodzaju tunele. Na wprost możemy dostrzec pierwszą taką wyspę drzew, która znajduje się w tym miejscu. Jak przejedziemy trochę na prawo, to pokaże nam się druga taka wyspa, trochę większa, z takim niezalesionym grzbietem. I tam jakbyśmy jeszcze poszli na wprost, gdzieś tam, to byśmy doszli jeszcze do takiej trzeciej wyspy tych drzew. I co warto wspomnieć, powierzchnia Fanal jest taka duża, że pomimo tego, iż cały parking aut był zajęty, to jakoś ci ludzie się rozpraszają między tymi drzewami i nie czuję się tutaj, choćby jak na tych lewadach, że co chwilę muszę kogoś przepuszczać, nie mogę sobie zrobić zdjęcia w jakimś miejscu, bo jest po prostu zbyt dużo ludzi. Jest tu zdecydowanie spokojniej. Większość turystów, których tutaj spotkałem, no to przede wszystkim ten przystanek traktują jako taki typowy wypoczynek. Coś a la piknik, posiedzieć sobie, zjeść, pogadać, ale w sumie dla amatorów fotografii to też te pikniki są trochę przeszkadzające, bo szczerze mówiąc widziałem takie 3 piękne drzewa, przy których byłyby po prostu przepiękne nagrania, no i niestety non-stop ktoś pod nimi siedzi i zdjęcia się nie zrobi.
te wzgórza to już druga część Doliny Rabakal. Czyli tak w zasadzie dzisiejszy dzień na razie jestem w tym samym regionie. Znaczy w dzisiejszym dniu poruszam się w tym samym regionie, co też jest dosyć łatwe pod względem komunikacyjnym, ponieważ do tych miejsc docieram dosyć sprawnie, dzięki czemu mam więcej czasu, aby właśnie przez nie przespacerować, porobić jakieś fajne ujęcia, no i też przede wszystkim napatrzeć się tymi pięknymi widokami. Las wawrzynowy na Maderze pełni bardzo ważną funkcję, ponieważ jest głównym dostarczycielem słodkiej wody pitnej. Dzieje się to za sprawą tego, że podczas gdy chmury znajdują się nieopodal tych drzew, to wtedy liście ściągają parę wodną na siebie i następnie przekazują je poprzez konar do korzeni. Potem woda z tych korzeni spływa do ziemi, gdzie dalej jest tam filtrowana. Jest to takie jakby zjawisko porównywalne do przechodzenia wody przez gąbkę i potem ta woda oddawana jest do podziemnych źródeł, po czym najczęściej spływa do lewat, no i jest odprowadzana na różne części tej wyspy. Dobra, pochodziłem trochę po tym magicznym lesie. W sumie zrobiłem tutaj prawie 6 km, ale naprawdę było warto. I żeby nie było, tu nie ma jakichś takich tras oznaczonych, że turysto kieruj się w lewo, turysto idź na wprost. Po prostu sobie chodzimy po tych polanach, między drzewami, tak jak chcemy. Teraz moim celem jest wejście na ten grzbiet, który jest tam, i stamtąd już jest zejście na parking. Parking jest mniej więcej jak tamte drzewa. Minąłem ostatnie wzniesienie, zapewne widzicie je gdzieś tam za mną. Również porastają je takie fajne, prastare drzewa. No ale akurat tam jest mnóstwo osób, które robią foteczki, bo też stamtąd widać ocean. Zatem bardzo fajnie one wyglądają. O, odrobina cienia z kolejnego przepięknego, magicznego drzewa. Dziękuję bardzo. Przyda się w tym gorącym dniu. I takim oto miłym akcentem kończymy nasz pobyt w Fanal. Przed nami przejazd przez płaskowyż Pol da Serra. To miejsce jest zupełnie inne niż reszta wyspy. Rozległe, płaskie i wreszcie zawierające proste drogi. Po przejechaniu tego płaskowyżu zajeżdżamy na parking położony ponad Doliną Rabakal. To stąd wyruszymy na trekking dwiema słynnymi lewadami, czyli szlakami pieszymi do 25 Fontes i wodospadu Risco. No i dojechałem na parking na płaskowyżu Pol da Sierra. Nie ma problemu z zostawieniem tutaj samochodu. No a stąd rozpoczynają się przepiękne szlaki wzdłuż lewat przez Dolinę Rabakal, w tym m.in. szlak 25 Fontes oraz do wodospadu Risco. Z tego parkingu zamierzam zejść tam niżej, gdzie kończy się ta droga asfaltowa. No i tam zdecyduję, czy wybiorę lewadę do 25 Fontes, czy do wodospadu Risco. Póki jeszcze idę tym asfaltem, to poopowiadam troszeczkę tutaj o okolicy, w której się znajduję. Zatem znajdujemy się w Dolinie Rabakal. Jest ona położona praktycznie w centrum zachodniej części wyspy. Z tej doliny tak naprawdę wypływa bardzo wiele cieków wodnych, które potem zasilają lewady. No a jak zasilają lewady, to następnie są również i źródłem wody pitnej dla południowej części wyspy. No bo nie wiem, czy pamiętacie, ale tak jak wspominałem wczoraj lub przedwczoraj, to właśnie najczęściej lewady transportują wodę z północnej części wyspy
na południową stronę. No i jesteśmy przy drogowskazie, numer szlaku 6.1 do 25 Fontes 2,5 km, a wodospad Risco 1,2 km. Jestem już na takiej szerokiej, bardzo wygodnej i przede wszystkim równej ścieżce. Obok mnie jest kanał wodny, w którym oczywiście jest odprowadzana woda. Właśnie taka budowla nazywana jest lewadą. Zdecydowanie zaskoczył mnie nurt w tej lewadzie. Woda płynie naprawdę szybko. Zrobię takie małe doświadczenie. Położę go na wodzie i zobaczcie, co się z nim stanie. No szybko, szybciej. Kolejna godzina mojego trekkingu to spacer do 25 Fontes, czyli do 25 źródeł. I teraz nie dajcie się zwieść, w tym rejonie wcale nie jest aż tak pusto. Dolina Rabakal to miejsce bardzo popularne, stąd na uwiecznienie odpowiednich kadrów bez nagrania na nim innych turystów czekałem nawet do 15 minut. Po dotarciu do wodospadu udało mi się do niego zbliżyć na tyle, na ile było to możliwe. Musiałem zmienić kamerkę na telefon, ponieważ jest tutaj strasznie ciemno. Wodospady przepięknie spadają z góry. No jest ich na pewno zdecydowanie więcej niż 25, ale też i turystów jest więcej niż 25. Nie wiem, czy widzicie, ale są tutaj rybki, dosyć spore. Woda czyściutka. Co do wodospadu 25 Fontes, to faktycznie jest to bardzo popularna atrakcja. Powoduje to zapewne dostępność tego miejsca dla przeciętnego turysty, który idąc tą trasą przejdzie się lewadą, a na jej końcu odpocznie przy wyjątkowym wodospadzie. Warto także dodać, że przy tej atrakcji jest mało miejsca, stąd aby na każdym kroku nie ocierać się o turystów, robimy zdjęcia i nagrywamy sample, po czym udajemy się w stronę kolejnego wodospadu o nazwie Risco. Odszedłem na chwilę od szlaku, aby wam pokazać, jak wygląda początek lewady. Górski potok spadający po zboczach wpada do kamiennego rowu i potem płynie wraz z różnicą wysokości. Listek. Let's go. Ale pomknął. Za mną takie pierwsze, większe podejście, około 80 metrów przewyższenia. Zostało jeszcze mi ponad 120 do tego drogowskazu, który wskazuje lewadę do Risco. Jeżeli ktoś z Was ma ochotę przyjechać do Doliny Rabakal i odwiedzić którąś z tych lewad, no to proponuję tutaj przyjechać nie później niż o godzinie 9. Potem po pierwsze będzie problem z zostawieniem auta, no a po drugie trzeba będzie stać w takich dosyć długich zatorach, które tworzą się przy takich wąskich przejściach między właśnie tym betonowym korytem a taką barierką stalową. No i za tą barierką stalową jest dosyć stromo, więc ludzie się często boją iść od strony tej barierki, więc stoją przy tej części tego betonowego koryta, trzymają się go, no i wtedy ta druga osoba musi gdzieś balansować między tą stalową barierką a właśnie tą lewadą. Nie jestem na 100% pewien, czy przypadkiem ten wodospad Risco nie jest w tym miejscu, czyli tak jakby był troszeczkę nad naszą trasą, ponieważ nasza lewada szła gdzieś tutaj. No to by się też zgadzało z tym, co jest na mapie. No i właśnie w tym miejscu rozpoczyna się to ostre podejście, prawie 150-metrowe, do lewady do Risco. Trasa do wodospadu Risco jest zdecydowanie bardziej rekreacyjna niż ta do 25 Fontes. Ścieżka jest szersza, nie ma w ogóle żadnych przepaści, nie ma żadnych balustrad z tymi stalowymi linkami. No i też jak do tej pory nawet nie pokonywałem jakichś większych przewyższeń, więc wydaje mi się, że ścieżka ta będzie idealnie dla każdego turysty, naprawdę, bez wyjątków. Lecz też uważam, że aby móc poczuć taki 100% klimat lewat znajdujących się na Maderze, no to trzeba wybrać bardziej taką trasę właśnie jak ta do 25 Fontes, gdzie ta ścieżka jest bardzo wąska, często prowadzi turystę po takim wąskim murku. Obok, właśnie w takim betonowym korycie, nie tak jak tutaj, płynie dosyć bystro woda, więc to też nadaje takiego klimatu. No jednak na tej lewadzie do Risco tego
nie zobaczymy, tego nie poczujemy. Ta trasa tutaj została zdecydowanie utworzona dla nieamatorów turystyki takiej pieszej, trekkingowej. Mijamy jeszcze jeden zakręt i wreszcie widzimy wodospad Risco. Jeżeli mam być szczery, to jest to jeden z najbardziej imponujących wodospadów, jaki zobaczyliśmy na Maderze. Ma około 100 metrów wysokości i składa się z wielu strumieni wody spływających pionowo po skalnej ścianie. Warto dodać, że efekt tego miejsca nie byłby aż tak wyjątkowy bez otaczającej go bujnej roślinności. Dobra, podejdę jeszcze do tego punktu widokowego, który jest położony najbliżej wodospadu. Może stąd trochę on ładniej wyjdzie. Na żywo wygląda spoko, tylko że go ciężko jest ująć urządzeniami takimi jak kamera czy telefon. Wchodzę już tą asfaltową drogą w kierunku parkingu. No i co ciekawe, też po tej drodze jeździ normalnie bus, który zabiera turystów zarówno z góry na dół, jak i z dołu na górę. Lecz kolejka jest do niego tak wielka, że nie opłaca się czekać. Koszt to chyba 3 euro, lecz ma jeden minus, gdyż do jego wnętrza zmieści się zaledwie 7 turystów. To ja już mówię, dobra, pewnie to wejście zajmie mi tyle co czekanie i przejazd tym busem. Dotarłem na parking przy Dolinie Rabakal. Pora się troszeczkę odświeżyć, przede wszystkim przebrać. Chwilę odpocznę, może też polatam tutaj dronem, bo jest ładnie. No a potem jadę w stronę północnego wybrzeża. Zatrzymam się gdzieś pomiędzy Sexal a Porto Moniz, więc zaraz się widzimy przy nieco innym krajobrazie. Po chwili opuszczamy płaskowyż Pol da Serra i zjeżdżamy na północną stronę wyspy. W momencie, gdy dotarliśmy do Ribeira de Janela, zatrzymujemy auto przy plaży i idziemy zobaczyć charakterystyczne skały, które wystają z lustra oceanu około 100 metrów od brzegu. Jest to jeden z symboli północnej Madery, a piękno tego miejsca najlepiej uwypuklają nagrania z drona. Dam wam jeszcze taką ciekawostkę. Muszę to zrobić szybko, póki zaszło słońce za chmury, ponieważ jest tam, a jak będzie świeciło, to już nic nie będzie widać. Tutaj po mojej lewej płynie potok i co lepsze, to właśnie on bierze swoje źródła przy lewadzie do wodospadu Risco oraz lewadzie 25 wodospadów, a więc to oznacza, że to właśnie w tym miejscu kończy się Dolina Rabakal. No, u nas w naszych górach doliny kończą się w jakichś miejscowościach podgórskich, a tutaj mają swój koniec w oceanie. Przed nami ostatni przystanek na dzisiaj, a mianowicie niewielkie miasteczko położone na północno-zachodnim krańcu Madery. Mowa o Porto Moniz, które przede wszystkim słynie z naturalnych basenów lawowych. To tutaj będziemy podziwiali zachód słońca oraz przede wszystkim zwolnimy tempo, które tego dnia było dosyć wysokie. No i witam w pięknym Porto Moniz. Jest też moja ostatnia miejscowość zaplanowana na dzisiaj, która wzięła swoją nazwę od jednego z pierwszych osadników, który nazywał się Francisco Moniz. Obecnie miejscowość ta słynie m.in. z naturalnych basenów, które podobnie jak w Sexal powstały po erupcji dawnego wulkanu oraz takiego owocu, który jest miksem banana i ananasa. Widziałem je w markecie, wyglądają na dosyć twarde, podobno długo dojrzewają i co ciekawe, ten owoc nigdy nie jest w całości gotowy do spożycia. Część dojrzewa wcześniej, a część później i spożywamy go dopiero wtedy, jak właśnie któraś jego część dojrzeje, no a reszta, która się nadaje do jedzenia, no to jest przez nas zostawiana i czeka na swoją kolej. No dobra, mam już kawkę i wodę, czyli to, czego mi najbardziej brakowało i lecę teraz do tych naturalnych basenów trochę się popluskać, bo chcę się dzisiaj jeszcze schłodzić na wieczór. A brakowało mi tego przez cały dzień, jak chodziłem po tych lewadach. Dobra, więc przestaję gadać i lecę na plażę.
Tutaj mamy te naturalne baseny. Tak w zasadzie tylko tu jest taki widoczny jeden murek. No a tak to wszystko naturalne. Skały wulkaniczne, hamujące wodę. No i faktycznie mniej osób się tu kąpie. W zasadzie tylko zauważyłem jednego pana. No i super, pogoda dopisała mi w Porto Moniz. Niestety nie doczekam się w tym miejscu zachodu słońca, ponieważ dzisiaj zmieniałem lokal, w którym śpię. Wspominałem o tym z rana. No niestety, muszę tam być do około 22. Mamy już prawie 20, więc sobie zostawię takie pół godziny zapasu, żeby się na spokojnie wyrobić, żeby potem nie było żadnego problemu z zakwaterowaniem. A za mną te wspaniałe, naturalne baseny, no akurat w tym przypadku półnaturalne. Bye bye Porto Moniz. I tak kończymy przedostatni odcinek z mojej maderskiej podróży. Przed nami ostatni dzień, w którym odwiedzimy jeszcze zachodnią oraz południową część wyspy. Będzie to też pewnego rodzaju film, w którym postaram się podsumować Wam cały ten pobyt. Zatem mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej i do usłyszenia ponownie z Madery. Cześć!